Zaczynamy się uczyć, co? To jest najlepszy podręcznik fotografii według mnie, jaki został kiedykolwiek wydany. The Photographer's Playbook. 307 porad, sugestii, ćwiczeń, myśli na temat fotografii zebranych przez autorów podręcznika od fotografów, kuratorów, galerzystów, marszandów, krytyków, historyków fotografii z całego świata. W tym cyklu będę Wam przytaczał wybrane przeze mnie wypowiedzi, ćwiczenia, tematy, po to, żebyście z nimi zrobili co chcecie. Możecie je zrealizować, możecie się nad nimi zastanowić, jak babcia uważa. Zaczynamy dziś od Daouda Beja. Ja Daouda Beja nie znałem. Dopiero przez tą książkę go poznałem i o nim miałem. Zniszczył mnie. Tutaj jest właśnie to, co on radzi, sugeruje. To jest moje tłumaczenie Google Translator. Powiem, co tu jest napisane. Daoud Bey mówi dwie rzeczy przede wszystkim. Pierwsza to jest taka: jeżeli masz pomysł, musisz to zrealizować. Czyli nie zatrzymuj się na pomyśle. Pomysł to jest tylko trop, to jest tylko iskierka. Dopiero robienie, realizowanie Twojego pomysłu sprawia, że Ty zaczynasz coś mieć. Proste, ja wiem, banalne, ale jest bardzo ważne. Druga rzecz, którą Daoud Bey mówi: jeżeli będziesz się trzymał swojego pomysłu kurczowo, to jest kula u nogi, to jesteś już pogrzebany. Bo jeżeli się otworzysz na to, co się będzie działo, wyjdziesz z pomysłem, ale będziesz czujny na to, co ci przynosi rzeczywistość, to zrobisz coś być może całkiem innego, ale na pewno lepszego. Daoud Bey, mając 11 lat, widzi książkę, którą przynoszą jego rodzice. Książka się nazywa The Movement i na internecie, w Amazonie kosztuje 3-4 tysiące złotych, wydana w 1964 roku, o ruchu praw obywatelskich, czy o ruchu walki o równouprawnienie, o zniesienie segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych. Przegląda tą książkę i jedno zdjęcie wywiera na nim wielkie wrażenie. Chcielibyście zobaczyć to zdjęcie? Książka za 3-4 tysiące złotych? To nie jest ta książka. Nie mam tyle kasy. W życiu bym nie kupił tej książki za tyle pieniędzy. Ale posiedziałem na forach i okazało się, że rok później w Anglii Penguin Books wydało tą samą książkę, tylko ze zmienionym tytułem, A Matter of Color, czyli kwestia koloru, i zmienionym fontem. Ale okładka, treść, mięso, wszystko identyczne. To jest to zdjęcie. O. 11 lat ma i to zdjęcie wchodzi w niego i zostaje na całe życie. Ale jak jesteśmy przy tej książce, muszę Wam coś pokazać. Ekspozycję tej książki. Ekspozycja, czyli pierwsze kilka stron, które mają sprawić, że nie chcecie już tej książki przestać oglądać. Musicie obejrzeć całą. Jedna z najlepszych ekspozycji, jakie widziałem w książkach. Czyli zaczynamy. To jest droga z Jackson do Yazoo City. Prowadzi do delty Mississippi, serca głębokiego południa. Na wsi, pomiędzy miastami, malownicze obrazy Starego Południa oglądamy je wszystkie. O tym jest praca Daouda Beya. Jak to się stało, że w drugiej połowie XX wieku obywatele czarnoskórzy obywatele Stanów Zjednoczonych są w takiej sytuacji, muszą walczyć o swoje prawa. Ano tak, że w drugiej połowie XIX wieku została zatwierdzona taka doktryna separate but equal, czyli równi, ale osobno. I ta doktryna została zatwierdzona przez Kongres Stanów Zjednoczonych i w związku z czym mamy tutaj takie obrazki, czyli knajpy, wejścia dla kolorowych, wejścia dla białych, autobusy z przodu, miejsce dla białych, z tyłu miejsce dla kolorowych. Kolorowi, czyli osoby czarnoskóre, nie mają wejścia do muzeów, do sądów i tak dalej, i tak dalej. Ta dziewczynka jest siostrą jednej z 4 dziewczynek, które zostały zabite w ten sposób, że Ku Klux Klan
podłożył dynamit w toalecie w kościoła baptystów na 16 ulicy w Birmingham i w niedzielę te laski dynamitu wybuchły, zabijając 4 dziewczynki w wieku 11 i 14 lat. Tego dnia wybuchły w Birmingham zamieszki. W nocy zabito jeszcze 2 chłopców Afroamerykanów w wieku 13-16. Takie z tych zdjęć, które mnie poruszyło bardzo, to jak tutaj mężczyzna kopie grób tych dziewczynek. 35 lat po tym, jak zobaczył to zdjęcie, dzwoni do muzeum w Birmingham, już jest znanym fotografem, artystą, i mówi, że chciałby nawiązać współpracę, ale jeszcze nie wie w ogóle, co to będzie. On tylko ma to zdjęcie i wie, że tam były takie wydarzenia i wie, o co chodzi. I to jest fenomenalne. I jak on się zabiera za ten projekt? Jedzie i przez 4 lata bada na poziomie intelektualnym, emocjonalnym, społecznym tą sytuację i siebie w relacji do tych wydarzeń, w wyniku czego powstają fenomenalne portrety. Dyptyki zrealizowane w 2 miejscach, o tym zaraz powiem. Kto jest na tych dyptykach? Pamiętacie, jak wam mówiłem, w jakim wieku były dzieci, które zostały zamordowane w 1963 roku w Birmingham? Dziewczynki 11, 13, 14 lat i 2 chłopców 13, 16. W tych dyptykach portretowane są dzieci właśnie w tym wieku. Jeżeli jest dziewczynka, to ma właśnie wiek dziewczynki, która umarła. Wiecie już, kto siedzi obok? Obok siedzi dorosły w tym wieku, w jakim byłyby te dzieci, gdyby żyły. Tylko fotografia to potrafi zrobić takie rzeczy z czasem. Dla fotografii i dla mądrego fotografa czas nie istnieje. Ja jak patrzę na te portrety, to mam ciarki. Co jest jeszcze bardzo ważne w tych portretach? Sit in. Jednym z elementów protestu, pokojowych protestów o równouprawnienie było sit-in, czyli protest polegający na siedzeniu. Czarnoskórzy młodzi studenci, o ile pamiętam, usiedli w jakiejś kawiarni czy restauracji jako pierwsi w miejscu dla białych. I następnego dnia było ich więcej i więcej i więcej. Policja wyprowadzała ich, było więcej i więcej i ludzie przychodzili i siadali. Ten fenomen tych protestów sit-in, który rozlał się po całych Stanach Zjednoczonych, jest zawarty w projekcie Davuda Beya. Ci modele, te osoby fotografowane siedzą. To jest właśnie moc. Kolejna ważna rzecz, gdzie siedzą? Siedzą oczywiście w tym kościele, w którym był zamach, a drugim miejscem jest muzeum. Czemu muzeum? Davud Bey współpracował z muzeum, to jest po pierwsze, ale przede wszystkim chodzi o to, że do muzeum osoby czarnoskóre nie miały wejścia wtedy, w tych latach 60. Chyba było o tym kilka godzin w ciągu tygodnia, kiedy osoby czarnoskóre mogły wejść, wtedy nie było białych, ale to, że osoby czarnoskóre siedzą w muzeum, sit-in w muzeum, to jest właśnie takie kontinuum tej myśli, ruchu, ten movement. I to jest piękne. Czyli siedzą te osoby, które zostały zamordowane, ich odpowiedniki, jakby teraz żyjące, i jeszcze siedzą i jeszcze w tych miejscach. Wiecie, no to jest, co ja mogę powiedzieć. Fotografia się dzieje na 3 płaszczyznach. Na płaszczyźnie wizualnej, emocjonalnej i intelektualnej. I te portrety Davuda Beya zagospodarowują wszystkie 3 płaszczyzny zdjęcia, te warstwy zdjęcia równomiernie. Kolejna rzecz, światło. Patrzcie, jak te zdjęcia są zrealizowane. Portrety tak są zrealizowane, tak oświetlone. Davud Bey fotografuje bardzo prosto, tak jak każdy genialny fotograf. Z prawej strony jest światło na osobę z prawej strony i z lewej strony jest światło na osobę z lewej strony. W związku z czym robi nam się taki tunel i cienie są w środku. I pięknie nas ta fotografia wprowadza do środka, do nich i pomiędzy nich. Czyli tutaj, wiecie, tutaj jest ta tajemnica, ta oś czasu i to jest... Reżyseria światła polega na tym, żeby z poziomu intelektualnego wymyśleć to światło, jak ono ma wyglądać. I teraz tak, Davud Bey robi te portrety i co on nam mówi tymi portretami? Miałem pomysł nawet mniej niż pomysł. Miałem tylko jakieś zdjęcie, które mnie poruszyło w wieku, gdy miałem 11 lat. I wyszedłem od tego i nie wiedziałem, co mnie czeka, czyli ta druga jego rada.
Po prostu słuchałem, patrzyłem, rozglądałem się, analizowałem, czułem. Przez 4 lata. Wiecie, to nie było też łatwe. Te społeczności nie chciały go przyjąć i nie chciały rozgrzebywać starych ran. To jest bardzo ważne. Ja pracowałem przez kilka lat z osobami niewidomymi i też wiem, jak trudno jest wejść w środowisko, które gdzieś w jakiś sposób, z jakiegoś powodu jest hermetyczne. No wiecie, tak mówię o nim, to może bym coś o sobie powiedział. Po pierwsze, pomysł. Wydałem kiedyś taką książkę. Gdzieś to jest? O, jest. Nazywa się Rozbite marzenie. Ckliwie, ale to nie jest tak, że ja wymyśliłem ten tytuł. Ja po prostu ten tytuł sfotografowałem. I ja tą książkę wydałem dlatego, że w parku byłem z psem i na słupie widziałem ogłoszenie. 56-letni mężczyzna zaginął. O ogłoszeniu było napisane odręcznie i zdjęcie z dowodu. Szukają matka i córka. I ja po prostu popatrzyłem na to. A wtedy byłem akurat po takim konceptualnym projekcie, który realizowałem przez 2 lata, więc jak zobaczyłem coś takiego, to pękłem, no nie? Popłakałem się i pomyślałem, od razu wtedy pomyślałem, jeżeli to mnie tak porusza, to znaczy to jest temat na fotografię. I na bazie tylko tego uczucia i tego momentu, kiedy się rozłożyłem, bo tak empatycznie potraktowałem ten plakat, wydałem tą książkę, jakby 2 lata pracy. W tej książce jest takie zdjęcie. Spotkałem mężczyznę na wernisażu we Wrocławiu. Około 45, 50, 50 paru lat. Długie włosy siwe do pasa, Led Zeppelin, jakaś katana jeansowa. Ja myślę, jest niewiarygodne. Ten człowiek jest po prostu jak wyciągnięty z jakiejś okładki, jakiejś płyty winylowej. Zapoznałem się, mamy wspólnych znajomych, umówiłem się do niego do domu, że mu zrobię portret. Pojechałem do niego do domu i on był mega przyjemny, mega kochany i tak bardzo chciał mi pomóc, że te zdjęcia nie wyszły. I tak siedzimy, ja robiłem wtedy na slajdzie 4:5 cala, więc ja nie wiedziałem, czy one nie wyszły, czy nie, ale czułem, że tam nic nie zażarło. Siedzimy w kuchni u niego i ja mówię, posłuchaj, jak mnie oprowadzałeś po domu, to ja u twojego syna coś tam zauważyłem w pokoju. Mogę tam wrócić? Wracam. A ja, jak mnie ten kolega oprowadzał po swoim domu, to zobaczyłem, że u syna na szafie taki różek mały, centymetr kwadratowy wystaje kartonu. Ja od razu mnie zaciekawił ten różek. Co on tam tak wystaje? Co tam jest na tym, wiecie, na tej szafie tam pod sufitem? Idę do tego pokoju, staję na palcach, ciągnę za ten różek i wyciągam. Pokażę wam co. Makieta. II wojna światowa. Ja byłem modelarzem, więc wiem jak to jest. Modelarze mają pełno różnych makiet, modeli. Nie ma gdzie tego wsadzać i czułem, że tam na szafie coś leży. Jakaś historia, jakaś rzeczywistość alternatywna. Zdjęcie nie wyszło takie, jakich planowałem, ale wyszło wyśmienite, z którego ja byłem bardzo zadowolony. Więc tak to jest. A jeszcze jedna historyjka. Schodzę na przystanek autobusowy i miałem jechać do Parku Szydnickiego. Taki park ładny we Wrocławiu. Tam wiecie, sfotografować halę ludową, nie wiem, coś takiego, nie wiem co chciałem. Schodzę i na przystanku widzę, stoi dres w kominiarce. Okazuje się, że jesteśmy z tej samej ulicy, zgadza się na rozobienie zdjęć w bramie. Fotografuję i on chce zobaczyć zdjęcie. Ja mówię, że wiesz, nie ma tego zdjęcia, bo to ja fotografuję na negatywie, Hasselbladem fotografowałem. I on tak patrzy na mnie. Podnosi butelkę z ziemi po piwie, co tam stała i rzuca w przystanek, w ludzi. Ona się rozwala, ludzie się patrzą i mówi, ja to mogę wszystko. Nie. Tylko słowo. I z bram wyskoczył chłopaki. I ja pojechałem już tym autobusem do tego parku, ale już aparatu tego dnia nie wyciągnąłem. To jest fenomenalne właśnie w fotografii, że nie wiesz, co cię czeka. Reasumując, 2 rzeczy. Po pierwsze, jeżeli macie pomysł i czujecie w sercu i tak intelektualnie i macie to przemyślane, ale przede wszystkim czujecie, że to jest pomysł, który jest dla was ważny, to trzeba go zrealizować. Zacząć. Póki to jest pomysł, to nikt o tym nie wie. I nie ma co gadać o pomysłach. Je trzeba robić. No wiecie, łatwo się mówi, bo ja sam bardzo dużo gadam o pomysłach. Ale raz na jakiś czas jakiś zrobię. Druga rzecz. Bądźmy otwarci na to, że wszystko się będzie zmieniać. Bo jeżeli zaczniemy realizować to, co sobie założyliśmy sztywno, to wtedy już jesteśmy w blokach spalenia jak Adaś Miałczyński. To po prostu nie przejdzie. To po prostu później będzie kwadratowe.
Ja będę dalej tą książkę czytał i nadawał. Czołem, trzymajcie się.